Ocena wyników mojego portfela we wrześniu 2022 roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ocena wyników mojego portfela we wrześniu 2022 roku. Ale na samym początku sam dla siebie muszę powiedzieć, że nie ma gwarancji powtórzenia się wyników historycznych w przyszłości. Wyniki mogą być gorsze, wyniki mogą być lepsze, mogą być bez zmian. Nie ma absolutnie żadnej gwarancji na rynkach finansowych, że to, co się wydarzyło, się powtórzy. Jestem tego całkowicie świadomy i oczywiście wszyscy także muszą być świadomi tego, że wyniki, które osiągnęli historycznie, nie muszą się potwierdzić i na pewno się nie potwierdzą w przyszłości. Mogą być lepsze albo gorsze. I co jest także ważne, sam dla siebie muszę stwierdzić, że to wszystko, co tutaj jest przedstawione, jest dopasowane do mojego profilu ryzyka. Mój profil osobisty ryzyka sygnalizuje podwyższoną taką presję na to, żeby wytrzymywać ryzyko, czyli jestem w stanie zaakceptować podwyższony poziom ryzyka i jestem oczywiście do tego przystosowany. Jestem świadomy, że może to pociągać za sobą bardzo, ale to bardzo duże straty. Jestem na to przygotowany, jestem na to mentalnie nastawiony i oczywiście, jeżeli tak jest, to wszystko, co później wynika z mojej aktywności, co jest lepsze od tego scenariusza, bardzo skrajnie negatywnego, jest moim zdaniem sukcesem i z tego się po prostu cieszę. A jaka jest moja filozofia inwestycyjna, bo to jest istotne, powtarzam to bardzo często, ale cały czas moim zdaniem warto o tym sobie przypominać. To jest reagowanie, a nie prognozowanie. Ja reaguję, a nie prognozuję. Nie bazuję, żeby podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie prognoz, jakiegoś widzimisię, jakiegoś scenariusza upatrzonego. Nie staram się skrajnie tylko i wyłącznie podążać za tłumem. Absolutnie mnie to nie interesuje. Jestem bardzo, ale to bardzo elastyczny. Dlatego jestem gotowy na każdy scenariusz i naprawdę nie obchodzi mnie, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, czy coś pójdzie w bok. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Naprawdę, kiedy ktoś mnie pyta, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, wyrażam tylko swoją intuicyjną opinię i jestem całkowicie świadomy, że jest 50% szansy, że trafię, więc absolutnie na tym nie należy bazować. Jestem święcie przekonany, że takie podejście reagowania, a nie prognozowania jest skuteczne i jak obserwujący widzą moje wyniki inwestycyjne, to myślę, że podczas tych zawirowań okazuje się, że strategia, filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, bycia przygotowanym na każdy scenariusz po prostu się sprawdza. Nie bazuję na żadnej analizie technicznej. Nie mam żadnego magicznego wskaźnika, który mi pokazuje, kiedy kupować, kiedy sprzedawać, kiedy być na długiej, kiedy być na krótkiej pozycji. Nie gram na żadne prognozy. Absolutnie nie jestem hazardzistą. Po prostu inwestowanie to nie jest hazard. Żeby stawiać wszystko i wyłącznie na jedną kartę, na jeden scenariusz i później nie spać po nocy. Interesuje mnie tylko i wyłącznie czysta cena. Zachowanie czystej ceny pokazujący, czy dominuje popyt, czy dominuje podaż. To pozwala po prostu przetrwać na rynku w sytuacjach trudnych, w sytuacjach bardzo dużej zmienności, małej zmienności, konsolidacji, silnych trendów, które są słabsze. Ale najważniejsze, co jest moim zdaniem z mojego ponad 20-letniego doświadczenia, co jest najważniejsze, największa wartość filozofii inwestycyjnej na reagowania, a nie prognozowania, to jest to, że pozwala się ona pozbyć ekstremalnych poziomów emocji związanych z inwestowaniem. Chciwości i strachu. Chciwości i strachu. Każdy z nas, kto inwestował kiedykolwiek prawdziwe pieniądze, wie, że to wiąże się z powstawaniem skrajnych emocji właśnie, chciwości i strachu, chciwości i strachu. I kiedy nie mamy metody inwestycyjnej, jakiegoś systemu, strategii inwestycyjnej, to bardzo często podlegamy właśnie takim emocjom, podejmujemy decyzje albo pod wpływem strachu, albo chciwości. Dlatego też zdecydowana większość inwestorów generalnie traci na rynkach finansowych. To jest naprawdę święta prawda. Dlaczego? Ponieważ nie mają metody, systemu, czy też strategii, która pozwala im się pozbyć strachu i chciwości.
Ja osobiście także podlegam tym emocjom, chciwości i strachu, ale metoda i filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania pozwala te skrajne emocje stłumić. Pozwala je pozbawić tych skrajnych poziomów, które sprawiają, że inwestorzy, którzy nie mają takiego systemu, metody inwestycyjnej, strategii, podejmują wtedy te skrajnie negatywne emocje. Oczywiście inwestowanie wiąże się z tymi emocjami chciwości i strachu, ale moim zdaniem, z mojego doświadczenia ponad 20-letniego, filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania pozwala się pozbyć, zneutralizować te skrajne emocje chciwości i strachu, które powodują, że rynek finansowy to jest najdroższy uniwersytet na świecie i naprawdę bardzo dużo inwestorów traci swoje pieniądze. Moja strategia, moja filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, to jest mniej więcej to, na czym bazują fundusze hedgingowe. Fundusze hedgingowe, czyli to są takie specjalistyczne podmioty inwestycyjne, takie wehikuły inwestycyjne, których zadaniem jest pobijać rynek bez względu na koniunkturę na rynku. Czy jest hossa, czy jest bessa, czy jest ta inflacja, deflacja, to są kryzysy, krachy, wojny, czy też wszystkie inne wydarzenia, których nie sposób przewidzieć. Właśnie ta filozofia reagowania, a nie prognozowania, jak obserwujecie Państwo moje wyczyny inwestycyjne, wielokrotnie pokazywała swoją wartość w sytuacjach, w których ja absolutnie albo się myliłem, albo nie przewidziałem czegoś, albo byłem zupełnie po przeciwnej stronie mentalnie nastawienia, a okazało się, że posiadanie takiej filozofii reagowania, a nie prognozowania, po pierwsze pozwoliło obiektywnie wyczuć, co się dzieje na rynku, po drugie wykorzystać to na swoją korzyść, osiągnąć te dodatnie stopy zwrotu, co jest bardzo ważne, więc ta moja filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, moim zdaniem to jest taki filar strategii inwestycyjnych, funduszy hedgingowych, których zadaniem jest pokonywanie rynku, osiąganie dodatnich stóp zwrotu bez względu na to, co się dzieje na rynku finansowym. Właśnie, czy mamy hossę, bessę na giełdzie i też te wszystkie inne wydarzenia. I naprawdę nie obchodzi mnie, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, w bok, zupełnie mnie to nie obchodzi. I jeszcze jedną bardzo ważną kwestią, która pomaga mi osiągać dodatnie ciekawe, interesujące mnie i zadowalające mnie stopy zwrotu w tych bardzo trudnych czasach, to jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja, która jest w moim portfelu, pozwala mi sprawić, że niektóre pozycje się nawzajem hedżują, jestem wewnętrznie zabezpieczony. Mam dywersyfikację czasową, czyli mam portfel krótkoterminowy i średnioterminowy. W portfelu krótkoterminowym mam nawet 30 różnych instrumentów finansowych, 5 różnych klas aktywów. Oczywiście działam na dźwigni finansowej, która jest dopasowana do mojego profilu ryzyka. Działam na dźwigni 5:1 na całym portfelu i oczywiście jestem w pełni świadomym, że wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem, czasami nawet bardzo głębokich strat. I gdyby tak prześledzić wszystkie moje transakcje, których dokonuję, to oczywiście wyszłoby, że większość jest stratnych. Ja to zupełnie akceptuję, ponieważ ja jestem tak jak myśliwy, który czeka na trend, który czeka na tendencję, która mnie poniesie. I te pozycje, które wtedy mam w portfelu, pozwalają odrobić wszystkie straty, zarobić na kolejne straty, które się na pewno w przyszłości pojawią i jeszcze dać tą dodatkową, nadwyżkową stopę zwrotu, która sprawi, że cały portfel osiągnie dodatnią kontrybucję i dobrą stopę zwrotu, z której będę zadowolony. I kiedy się wycofam, proszę się cofnąć do wpisu z przełomu poprzedniego i tego roku, kiedy założyłem, co musiałoby się stać, żebym zaczął weryfikować swoją metodę inwestycyjną, filozofię inwestycyjną, że być może coś jest w niej nie tak. Jako że stopa zwrotu, którą teraz osiągam w porównaniu do tego mojego założenia czarnego scenariusza jest bardzo, nawet biegunowo odmienna, więc nie martwię się, mam, jak to się mówi w naszym slangu finansowym, poduszkę zysków i w sytuacji, kiedy by w czwartym kwartale doszło do jakiegoś bardzo negatywnego zjawiska, które by prowadziło do osiągania przez mój portfel ujemnych stóp zwrotu, to myślę, że jest coraz większe prawdopodobieństwo, że w całym 2022 roku mój portfel osiągnie dodatnią stopę zwrotu i to właśnie pomimo tego, że giełda papierów wartościowych spada te 20-30% albo nawet jeszcze więcej, że tutaj się złoty osłabia, że różne inne instrumenty tracą na wartości, że tylko amerykański dolar się umacnia. Myślę, że wyniki, które osiągnąłem przez te wszystkie 3 kwartały w tym roku pokazują,
że strategia, filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, czyli taka metoda, jaką działają prawdziwe, profesjonalne fundusze hedgingowe, po prostu się sprawdza i daje satysfakcjonujące rezultaty. I oczywiście jestem całkowicie świadomy, że nie ma gwarancji, że te wyniki, które osiągnąłem do końca września, przez te 3 kwartały tego roku się powtórzy, że dobre wyniki będą kontynuowane. Jestem przygotowany, że będą straty, że będą zyski, że będzie bez zmian. Zobaczymy, co się stanie. Naprawdę mogę spać spokojnie i nie martwić się, że obstawiam scenariusz, który może się nie zmaterializować. I to jest jedna z moich to jest jedna z wielkich zalet filozofii inwestycyjnej reagowania, a nie prognozowania, ponieważ pozwala nam przetrwać i pozwala nam na spokojny sen, nie martwić się, co będzie jutro, ponieważ człowiek jest gotowy na każdy scenariusz rynkowy w tych bardzo trudnych czasach o ogromnej zmienności dyskontowania teraz, recesji, spowolnienia gospodarczego, podnoszenia stóp procentowych, inflacji, wojny i tych wszystkich innych wydarzeń, które się teraz na naszych oczach dzieją. Teraz przejdźmy do tych wyników inwestycyjnych, które osiągnąłem. Przez pierwsze 3 kwartały stopa zwrotu wynosi plus 35%, z lekkim plusem, jestem zadowolony z tego wyniku. Oczywiście kiedy porównamy go do wyniku z sierpnia, gdzie pod koniec sierpnia było to plus 36%, widać lekką stratę, ale tym się nie przejmuję, ponieważ gdyby porównywać to do wyników, które były pod koniec czerwca, to widać, że w trzecim kwartale jest dodatnia stopa zwrotu 0,5%, ale jednak jest pomimo tych wszystkich zawirowań, zwłaszcza na rynku obligacji, na rynku amerykańskiego dolara, złotego i tych wszystkich innych wydarzeń, które się działy. Co najlepiej performuje cały czas w moim portfelu? Oczywiście Bitcoin. Bardzo dobrze performują indeksy giełdowe, pomimo spadków. Posiadanie krótkich pozycji daje dodatnie stopy zwrotu, fantastycznie zachowuje się Nasdaq 100, indeks S&P, fantastycznie zachowuje się także indeks Nikkei, bardzo dobrze zachowują się pary związane z jenem, dolar jen, euro jen zachowuje się fantastycznie, a co najsłabiej się zachowuje w moim portfelu, były bardzo duże straty na parze euro do Nowej Zelandii, czy też na parze funt brytyjski Australia. I dlaczego, jeżeli patrzę na te wyniki tych składowych portfeli, które zachowują się fatalnie, dlaczego ich się nie pozbywam, dlaczego cały czas brnę w te stratne transakcje, których ciąg jest cały czas dobrze obserwowany, ponieważ dywersyfikacja pozwala mi utrzymywać strategię pomimo jej niesynchronizowania się z rynkiem, a jako dowód pokazuję teraz wykres tego, jak zachowuje się krzywa kapitału tej cząstki mojego portfela poświęconej obligacjom amerykańskim T-Note 10-letnim, gdzie obserwowałem przez wiele miesięcy cały czas coraz gorsze wyniki. Krzywa kapitału spadała cały czas systematycznie w dół, aż nagle doszło do zsynchronizowania się mojej metody inwestycyjnej z rynkiem i strategia odrobiła wszystkie straty. Ta sama strategia cały czas kontynuowana odrobiła wszystkie straty. Jestem na poziomie 0. Czyli wniosek jest taki, żeby nie modyfikować swoich założeń inwestycyjnych dla poszczególnych składników mojego portfela, czyli po prostu systematycznie działać, aż prędzej czy później i też te składowe portfela się odwrócą, a być może te, które zarabiają, odwrócą się do tendencji negatywnej. Natomiast generalnie posiadanie dywersyfikacji, czyli nawet 30 różnych instrumentów, sprawia naprawdę, że jedne drugich się hedżują, pozycje się nawzajem zabezpieczają i nie ma, i można generalnie spać spokojnie, pomimo tego, że niektóre składowe bardzo dobrze się zachowują, inne słabo się zachowują. Generalnie wynik jest pozytywny. Jeszcze raz przypomnę, po pierwszych 3 kwartałach mam 35% stopy zwrotu, nawet powyżej tego poziomu, powyżej 35% stopy zwrotu. Gdyby porównać to z zachowaniem indeksu WIG20, indeksów giełdowych na całym świecie, które od początku tego roku tracą, dyskontują bez recesji w gospodarce, zachowania różnych innych wskaźników, myślę, że wniosek jest taki, że mogę być bardzo, ale to bardzo zadowolony z osiąganej stopy zwrotu, która dwukrotnie przebija dodatkowo inflację, więc realnie oczywiście wyniki są bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące. Jestem po prostu czekam z niecierpliwością każdego kolejnego dnia i to, co rynki przyniesie, co się stanie na rynkach finansowych w 4. kwartale.
myślę, że jest coraz mniejsza szansa na to, że portfel osiągnie ujemną stopę zwrotu w całym 2022 roku, a to tylko potwierdzi, że filozofia reagowania, a nie prognozowania na rynkach finansowych jest dobra, sprawdza się i pozwala przeżyć różne sytuacje, które się zdarzają na rynkach, które czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się na nie zabezpieczyć. Więc jestem zadowolony, śpię spokojnie i trzymam kciuki za to, żeby w kolejnych miesiącach i kwartałach było bardzo podobnie. Jeszcze raz przypominam, że oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że te wyniki się powtórzą. Jestem naprawdę święcie przekonany, że mogą być one lepsze, mogą być gorsze, mogą być bez zmian. Natomiast ja śpię spokojnie i Państwo, którzy obserwujecie to, myślę, że to jest jedna z najważniejszych konkluzji tego mojego kanału, którego zadaniem jest także edukacja, pokazywanie, jak właśnie w czasie rzeczywistym na Państwa oczach działa strategia reagowania, a nie prognozowania, czyli moja osobista filozofia inwestycyjna. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu w październiku i do zobaczenia i usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam.